w poprzednim życiu robiłam normalne rzeczy. Co zrobisz? Co zrobisz, jak tutaj przyjdą ludzie? Ja dostaję setki dziennie próśb o pomoc. Te wszystkie małe dzieci były wypychane. Macieju Duszczyku, hańba ci, wstydź się. Wstydź się, bo wystąpiłeś przeciwko takim dzieciakom, takim matkom. Mówimy tylko i wyłącznie o ograniczaniu czasowym, terytorialnym i proporcjonalnym prawa migrantów, nie ograniczając w tym czasie praw Polaków. Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Zostaw komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia. Nazywam się Małgorzata Rycharska i jestem z Hope and Humanity Poland. Inicjatywy, która pomaga osobom w drodze uwięzionym w białoruskiej pułapce. Głównie teraz z jednej strony pomaga im tam przeżyć, ale też pomaga się stamtąd legalną drogą wydostać. Czasami też współpracujesz z kanałem. Owszem, współpracuję. Całe szczęście z kanałem Czaban robi raban. O właśnie, i teraz jest już wszystko jasne. 2025 rok, teraz dopiero po 4 latach kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim mogę z Tobą bezpośrednio przed kamerą spotkać się i porozmawiać, chociaż rozmawialiśmy wcześniej, zrobiliśmy wiele programów mówiąc o tym, co się dzieje aktualnie na granicy, ale nigdy za bardzo tak prywatnie o Tobie. Bo ostatnie te swoje lata życia poświęciłaś właśnie na misję specjalną, na ratowanie ludzi i to głównie też tych, którzy znajdują się po białoruskiej stronie. Wspólnie z Zosią Krasnowolską robicie to, czego nikt inny nie chciał, nie mógł, nie wiedział, jak się tego podjąć. To takie Twoje życie było od zawsze? Jak do tego trafiłaś? Jak się stałaś ekspertką od spraw beznadziejnych? Oczywiście, że nie było takie od zawsze. To, co się działo zanim nastąpił kryzys i zanim zaczęłyśmy działać w Hope, nazywam poprzednim życiem, bo jest to tak bardzo różne od obecnej mojej codzienności i od nie wiem, tego, co mam w głowie, tego, jak się czuję. Więc w poprzednim życiu robiłam normalne rzeczy z całkiem jakimiś miłymi sukcesami. Miałam swoją działalność, robiłam projekty dla IT, szkoliłam, wymyślałam różne kreatywne koncepcje. No i nawet byłam w tym dobra. Myślę, że można tak powiedzieć, ale teraz jest inaczej. Ale byłaś też w mediach. Tak, wiesz co, bo ja tak właściwie kręciłam się w różnych takich kreatywnych rzeczach. Też pracowałam jako redaktorka już dawno, dawno temu. Okresowo jako dziennikarka, potem właśnie jako menedżerka, osoba od styku rzeczy kreatywnych i technologii. Projektowałam gry, różne takie Jakie gry? rzeczy. Bardzo różne, wiesz, głównie mobilne, ale też przeglądarkowe. Zarządzałam zespołem produkcji gier dawno temu. Zobaczcie, 4 lata tak mamy ze sobą kontakt, a nie o wszystkim wiem. Tak, akurat było dawno temu, ale wiesz, no to są takie historie z przeszłości, bo te 4 lata spędzone w Hope, na tym, co robimy w Hope, no zmienia.
Ani ja, ani Zosia nie jesteśmy już tymi samymi osobami i raczej nie wrócimy do tego, co było. Nie da się tego jakoś odwrócić. Jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Po takim maratonie kilkuletnim wiele osób odpadło z tych działań humanitarnych, bo z różnych względów, ale też często po prostu nie wytrzymali psychicznego obciążenia emocjonalnego, które towarzyszy temu, co tutaj się dzieje i po drugiej stronie granicy. Jak sobie ty z tym wszystkim radzisz? Jeszcze nie zwariowałaś? Przepraszam, że tak to pytanie że bezpośrednio Utrzymuję, zadaję. że jeszcze nie, aczkolwiek w zależności kto pyta i kiedy. Druga wersja jest też taka, że już dawno zwariowałam, tylko się kryję z tym. Jak ja sobie z tym radzę? Na przykład robię sobie kompletnie nieśmieszne żarty z dowolnej, smutnej rzeczy. Nie wiem, chyba po prostu będę szczerze Ci, Piotrek, odpowiadać, bo to już nie ma co lukrować. No, niewiele czuję. To jest taka smutna konstatacja, tak? Ponieważ ta ilość stresu, poczucia odpowiedzialności, presji, którą jesteśmy poddawani, ponieważ wiesz, w efekcie tego, że no mimo wszystko znalazłyśmy jakiś tam sposób na to, żeby te osoby z Białorusi, przynajmniej niektóre, od czasu do czasu wielkim wysiłkiem i pracą, legalną drogą stamtąd zabrać, no to wiesz, no nikt nie chce umierać w lesie. Nikt nie chce umierać w lesie. I ja dostaję setki dziennie próśb o pomoc. I myślę sobie, że większość z tych osób potrzebuje pomocy, tak? Oczywiście tam różne są historie, jakby są też osoby, które piszą do nas, bo mają jakąś tam inną koncepcję, co od nas dostaną i do czego jesteśmy potrzebne. Natomiast no, ludzie proszą, błagają, zaklinają, opowiadają o swoim życiu, o swojej złej sytuacji, o tym, jak bardzo właśnie to one potrzebują tej pomocy, a nie ktoś inny. Wiesz, to jest jakiś w ogóle dramatyczny casting. Nie? Jak ja staram się nie analizować tego i nie widzieć się w tym, ale jak czasem mam taki przebłysk, że się widzę trochę z boku, to zastanawiam się, wiesz, kto mi w ogóle dał taką rolę, że jestem po prostu jakąś królewną, która wysługuje błagań i może wybrać, tobie pomożemy, dla ciebie spróbujemy, ale dla 100 innych osób nie. Więc... Setki wiadomości dziennie, to nawet fizycznie nie jest możliwe, żeby odpowiedzieć tak. na każdą. Ja w większości tego już nie czytam, bo wiesz, no, nawet jakbym przestała jeść, spać i nie wiem, zajmować się rodziną, to nie udałoby mi się porozmawiać z każdą z tych osób. A z kolei dowolna odpowiedź, nawet niezobowiązująca, nawet tłumaczenie, że nie pomożemy, jest odbierane jako obietnica pomocy, albo szansa, albo nadzieja. Więc wiesz, no też ile po prostu dwie zmęczone wolontariuszki są w stanie zrobić. Natomiast z drugiej strony niestety też mam tak, że jeżeli komuś powiem, że spróbuję mu pomóc, to mnie to będzie trzymało, wiesz, to nie umiem się z tego wycofać. Znaczy czuję takie poczucie odpowiedzialności za swoje deklaracje, no że właśnie będziemy wtedy po prostu próbować. No. Aż się uda albo się nie uda, bo na przykład ktoś zostanie deportowany, aresztowany, nie wiem, zrezygnuje, sam się jakoś wydostanie albo umrze. O tym, na czym dokładnie polega działanie Gosi i Zosi Krasnowolskiej z Hope and Humanity, wielokrotnie mówiliśmy w naszych programach, wielokrotnie też relacjonowaliśmy Wasze akcje, ale w kilku zdaniach dla tych widzów i słuchaczy, którzy być może po raz pierwszy usłyszą i zobaczą Ciebie i będą ciekawi tego, czym się zajmujesz, to w kilku zdaniach można powiedzieć, że po prostu w ramach tego kryzysu migracyjnego, który powstał i nie wiadomo, jak w nim się poruszać, część aktywistów pomaga ludziom w lasach po polskiej stronie,
a w zasadzie chyba tylko ty i Zosia pomagacie tym, którzy są po tej stronie białoruskiej i chcą dostać się do Europy, bo białoruski reżim nie jest stacją docelową i wy pomagacie im przejść przez legalne przejście w Terespolu. Tak, to legendarne przejście, jedno jedyne przejście między Białorusią a Polską. Ja tylko dodam, tak jak jakby trochę rozwijając tą wcześniejszą myśl, że staramy się wybrać takie osoby, które są w najgorszej sytuacji. Bo to, że Białoruś nie jest stacją docelową dla żadnych z tych osób, które się tam pojawia, to jest oczywiście prawda, natomiast czasem jednak ludzie potrafią sobie jakoś tam poradzić. Dopóki mają te wizy studenckie, dopóki są zdrowi. Więc my skupiamy się na tych osobach z grup najbardziej wrażliwych, czyli osobach ciężko chorych, osobach prześladowanych na Białorusi w taki sposób, że nie mają żadnej możliwości zadbania o siebie, czyli na przykład aresztowanych, torturowanych, wyrzucanych do lasu przez Białorusinów, takich, które mają już ostateczny nakaz opuszczenia Białorusi. Ich jest oczywiście bardzo dużo, więc z nich też próbujemy wybrać właśnie kobiety w ciąży, chore dzieci, osoby ciężko chore, które nie mają żadnych szans, tak? Nie mają, a jednocześnie też takie, które rzeczywiście nie mogą wrócić do swojego kraju pochodzenia, bo na przykład były prześladowane albo są z Sudanu, z Somalii, z Erytrei, z krajów, w których nikt nie jest bezpieczny. Masz już gdzieś wyliczone, ilu osobom tak udało się wam pomóc? Na dziś to jest 329 osób. 329 osób wyciągniętych przez Terespol. Od początku 2024 roku, więc to też nie są jakieś gigantyczne liczby. 300 osób w ponad 1,5 roku w 37-milionowym kraju to nie są żadne liczby, to nie są żadne tłumy. Ale jeżeli pomyślimy, że za akcją ratunkową stoją 2 osoby, no to jest liczba ogromna. Mówiłaś o tym castingu, tak, o wyborze tych ludzi, do których spróbujecie dotrzeć z pomocą. Jakie kryteria są udzielenia wyboru tego, komu ta pomoc będzie okazana? Jest kilka kryteriów. Jeden, ten, o którym powiedziałam, czyli ludzie w najgorszej sytuacji zdrowotnej lub prawnej. Bardzo ważnym kryterium jest zaufanie. Możesz sobie wyobrazić, że przez te lata zostałyśmy oszukane na tysiące sposobów i że żeby dostać taką szansę bezpiecznego przejścia, ludzie też są gotowi opowiadać różne rzeczy i robić różne rzeczy. Więc wkładamy dużo pracy w to, żeby sprawdzić realną sytuację danej osoby. Czy naprawdę jest w takiej sytuacji, czy naprawdę nie ma pieniędzy na jedzenie, czy naprawdę jest bezdomna, czy naprawdę... Bo oprócz tego, że pomagacie przejść przez to legalne przejście w Terespolu, to też wspieracie tych ludzi jeszcze po tej stronie białoruskiej i też w takim celu, żeby mieli coś do zjedzenia, żeby mieli pomoc medyczną. Tak, tak, wiesz, to jest właściwie ta rzecz, którą zaczęłyśmy robić na początku jako pierwszą, no bo działamy niemalże od początku kryzysu, od października 2021 roku. Tę możliwość składania wniosku na przejściu w Terespolu, no jakby zaczęłyśmy to robić na początku 2024 roku, więc mamy tam sporo jeszcze czasu tego pomiędzy. I wtedy naszą główną rzeczą, którą robiłyśmy, to była taka pomoc humanitarna w przeżyciu. Nadal to robimy, tak? Staramy się gromadzić środki na zrzutkach po to, żeby móc opłacić osobom zakupy jedzenia,
wizyty lekarskie, zakup leków, czasem wyrobienie, nie wiem, jakiegoś duplikatu dokumentu albo nawet opłacenie przejazd. Nie wiem, ostatnio kupowałam bilety pociągowe, tak, bo osoby, którym chciałyśmy pomóc, nie miały już żadnych pieniędzy, zresztą przez długi czas były na naszym utrzymaniu, czyli w opłaconych przez nas pokojach z wyżywieniem przez nas również kupowanym i nie miały nawet na bilet pociągowy, który nie jest jakoś specjalnie kosztowny. W związku z tym wiesz, no to też robimy na taką skalę, na jaką mamy możliwości i wybieramy te osoby, wobec których wierzymy, że rzeczywiście tej pomocy potrzebują. Więc to jest kryterium, tak, zaufania, kryterium tej pilnej potrzeby. Zresztą ostatnie osoby, którym pomogłyśmy, no to jest taki przegląd jakichś medycznych, potwornych przypadków, tak? Chłopak z gangreną w obydwu nogach, niewidomy z powodów wtórnej jaskry, z pogłębiającym się stanem, bez możliwości leczenia. Bo jeszcze trzeba powiedzieć, że jakby dlaczego te medyczne przypadki są takie pilne, ponieważ ludzie, którzy są nielegalnie na Białorusi, oni nie mają dostępu do bezpiecznej pomocy medycznej. Nawet jeżeli są w sytuacji zagrażającej życiu, jeżeli pójdą do publicznego szpitala, może się to skończyć aresztem, deportacją, wywiezieniem do lasu. I takie przypadki też miałyśmy. Ten chłopak z gangreną w obydwu nogach próbował dostać pomoc w szpitalu i skończył w lesie pod Rosją. Inny chłopak z krwawieniem wewnętrznym i potrzebą transfuzji krwi skończył w lesie pod Rosją. W związku z tym dlatego, jeżeli ktoś jest naprawdę bardzo ciężko chory, czy na przykład ma, nie wiem, nieleczoną cukrzycę, jakieś nieleczone wady serca, choroby genetyczne zagrażające życiu, jakby tkwienie na Białorusi, jeżeli nie może wrócić do swojego kraju, no to jest po prostu czekanie na nieszczęście. Podobnie jest z ciężarnymi, których ciąż nie da się oczywiście zatrzymać i powiedzieć im, żeby trochę się powstrzymały i zaczekały na lepsze czasy. Tak to wygląda. Przyjdzie czas nie, no jakby chorej osobie jeszcze dopóki nie umrze, można, nie wiem, starać się jakoś pomóc, ale z ciężarnymi się nie negocjuje. A jak to się stało, Gosiu, że po prostu właśnie taką formę pomocy uznałaś, że jesteś w stanie, może to brzydko zabrzmi, zaoferować? I jak trafiłaś właśnie w tę przestrzeń taką pomocy humanitarnej? Wiesz co, ja nie wiem, czy w tym dużo było jakiegoś takiego, wiesz, przemyślanej analizy, że jestem w stanie to robić. Na samym początku trafiłyśmy z takiej potrzeby zareagowania na ten dramat, który się tam rozgrywa. Żadna z nas nie potrafiła robić takich rzeczy, tym bardziej na Białorusi. A od czego się zaczęło? Zaczęło się tak naprawdę od spotkania z Nawal Sufi. Online, tak? Nawal Sufi jest taką bardzo znaną włoską aktywistką marokańskiego pochodzenia, która pomagała wcześniej od lat i teraz z powrotem głównie działa na Szlaku Bałkańskim i na Morzu Śródziemnym. No, uratowała tam jakieś nieprzeliczone rzesze ludzi przed utonięciem na przykład na Morzu Śródziemnym i Nawal no jakby też widziała, co się dzieje. I gdzieś żeśmy się tam spotkały online jeszcze z kilkoma innymi osobami z Polski. Nawal wiedziała, co robić. Choćby takie proste rzeczy, że można właśnie komuś wysłać pieniądze, albo opłacić zakupy, albo nie wiem, doładować telefon, albo więc jak myśmy na początku się uczyły przy niej. Ale jak w ogóle to się stało, że wzięłaś udział w tym spotkaniu, że odnalazłaś taką Nawal? Wiesz co, to coś musiało ciebie na początku poruszyć. Nie, to oczywiście... był Usnarz? To były doniesienia z Usnarza? Nie, dla mnie to nawet było jeszcze wcześniej. Ja byłam wtedy w lato, całe lato na Podlasiu u mojej przyjaciółki Agaty, która rok wcześniej kupiła tam teren ze starym domem i chciała się to przebudować, wyremontować. I ja tam po prostu siedziałam z dzieckiem, wiesz, i w czerwcu już były jakieś pierwsze informacje, że gdzieś tam jacyś ludzie w Białowieży
Pamiętam, że był taki materiał Doroty Borodaj, którą znam. Ona opisywała spotkanie z jakimiś Afgańczykami, a potem, wiesz, to narastało. A propos jeszcze mojego wcześniejszego życia, właśnie część z tych projektów, które robiłam, takich z pogranicza technologii, były dla różnych NGO-sów, więc okazało się, że wiesz, że organizacje, osoby angażujące się w różne sprawy społeczne mówią o tym, co się dzieje na granicy, reagują na to, ktoś coś widział, ktoś coś wie. Ja siedziałam tam od maja do września i w pewnym momencie już stało się dla mnie oczywiste, że ci ludzie zaraz tam będą. I nawet chodziłam właśnie za tą moją przyjaciółką i mówiłam, co zrobisz? Co zrobisz, jak tutaj przyjdą ludzie? I pamiętam, że wiesz, po prostu ta groza sytuacji, ten usnaż i te akty przemocy i to, że nikt właściwie nie jest w stanie zachować się racjonalnie i jakoś po ludzku, że to budowało taką potrzebę reakcji. Ja wtedy wróciłam w końcu do domu na jesieni i najpierw miałam taką koncepcję, że będę zniechęcać ludzi, żeby przyjeżdżali na Białoruś. Strasznie mnie to teraz śmieszy, bo wiesz, jakby po 4 latach już też potrafię sobie wyobrazić, jak bardzo było to naiwne, nie? Takie europejskie myślenie, że można komuś powiedzieć, przyjedziesz na granicę, jest tu zimno, umrzesz, więc lepiej zostań w domu. Zostań sobie lepiej w tym Jemenie, zostań sobie lepiej w tej Syrii, bo tutaj możesz umrzeć. Więc wtedy zajęło mi chyba 4 miesiące, żeby zrozumieć, że już właściwie moglibyśmy skończyć. Zgromadziłam 20 osób, które razem... Ty myślałaś o tym 4 lata temu. Dokładnie 4 lata później rząd premiera Donalda Tuska też doszedł do takich samych wniosków. No ale jak na to patrzysz? Na niemożliwe. tę akcję taką też polskiej dyplomacji, gdzie że nie powinni informują właśnie też poprzez różne kanały. Nie powinni być tacy naiwni, jak myśmy byli 4 lata temu, nie wiedząc nic o tym, jak to działa. To nie pomoże? No nie ma szans. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś stracił całą rodzinę na wojnie, albo lecą mu bomby, albo jest w kraju od dziesiątek lat pogrążonych w konflikcie na granicy ludobójstwa, mówię teraz o niektórych krajach afrykańskich, no to dla niego śmierć w polskim lesie, chociaż jest równie ostatecznym wydarzeniem jak śmierć w domu w swoim kraju, nie jest niczym strasznym. Ile razy ja usłyszałam, przynajmniej spróbuję, przynajmniej będę walczyć. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby kogoś zniechęcić. Nawet osoby, które tutaj były, ja mówię o tych uchodźcach i przeżyły stratę, przeżyły przemoc jakąś niewyobrażalną i starały się powiedzieć swoim znajomym z kraju pochodzenia, że nie powinni tutaj jechać, też nie są wiarygodni. No, wiesz, no, ty czy ja, syci, biali ludzie z Polski, mówiący po prostu uchodźcom wojennym, nie przychodźcie tu, bo jest niebezpieczne, no po prostu to jest śmiech na sali. Zresztą takie były reakcje, bo myśmy sobie przyjęli taką metodę, że będziemy po prostu z naszą polską troską wychodzić i mówić, lepiej tutaj nie jedźcie, tu jest bardzo niebezpiecznie i wiesz, jakby wtedy dużo było tych takich jakichś forów, grup na Facebooku, takich szmuglerskich, takich, że tak powiem, promocje podróży i wszyscy się tam spotykali i omawiali. Trzeba wyjaśnić, że zarówno ten świat przestępczy, przemytniczy, jak i oddzielnie też, a czasami łącząc się z tym światem białoruskie służby, puszczały takie fejkowe informacje o tym, że tutaj Europa czeka na nich, że to jest łatwa podróż, że macie tutaj wizy turystyczne, przylatujcie na Białoruś, a stąd w taksówkę i do Niemiec prosta droga. I w taki sposób też wabili ludzi, którzy później byli zaskoczeni
tym, co ich No spotykało tak, w ale lesie. to była ta pierwsza fala, tak? I teraz po 4 I wy w latach... takich grupach też gdzieś próbowałyście wnikać i To było tłumaczyć? bardzo proste, żeby się tam dostać. Oczywiście, no nie wiem, jaki to był odsetek tych grup, do których żeśmy dotarli. Bo na Facebooku też takie grupy gdzieś były. Tak. I tak, rzeczywiście tam właśnie na takich grupach próbowałyśmy, no ale wiesz, naszym największym sukcesem całej tej akcji było wystraszenie kogoś żubrem. Jak to? No wiesz, no po prostu wielkie jakieś zwierzę dziwne i niepokojące, natomiast żadne inne argumenty, wiesz, no były tak naprawdę odbierane, że my tych osób tutaj nie chcemy. Nie? Że po prostu siedźcie sobie tam w tych krajach wojny i nie róbcie nam problemu. W związku z tym no, po tych 4 miesiącach żeśmy się rozwiązali, ale jeszcze zanim tutaj to nastąpiło, no to wiesz, były też różne takie grupy, jakieś tam fora na Facebooku o tym kryzysie migracyjnym, jakby o sytuacji i właśnie osoby dyskutujące tam, już nawet nie pamiętam kto to zaczął. No w każdym razie była najpierw jakaś rozmowa na Messengerze, taka grupowa i tam były też, oprócz Nawal, były jeszcze jakieś osoby ze Szlaku Bałkańskiego, gdzieś tam właśnie z Grecji, z innych krajów południowoeuropejskich. Takie mieszane towarzystwo i w pewnym momencie powstała jakaś na komunikatorze grupa, więc myśmy tam wszystkie wpadły, ja, Zosia, parę innych osób. No i właśnie, i potem było przez tą pierwszą zimę takie równoległe, czy tam współdziałanie, ale też równoległe wobec tego, co robiła Nawal. No, Nawal jest osobą niezwykłą, nie ma w sobie tego takiego często polskiego pierwiastka aktywistycznego, że nikomu nic nie powie, że z nikim się nie dogada. Ona była bardzo otwarta, w związku z tym... I nawet przyjechała tutaj na pogranicze. Tak, przyjechała też, pomagała ludziom w lesie. No, ale się też sparzyła na tym środowisku my Polacy polskim mamy tutaj aktywistycznym. swoje metody i swoje rzeczy. No, w tym świadku aktywistycznym dzieje się dużo i nie wszystkie rzeczy są fajne. A potem przyszła wiosna, Nawal wróciła na południe, no bo dla niej było ważne bardzo to, żeby reagować na tą najgorszą, mroźną temperaturę, na tych ludzi uwięzionych pod granicą. Potem już wróciła do swoich rzeczy, a myśmy zostały. Najpierw w większej grupie, potem to z czasem coraz mniejsza z różnych powodów. Część osób poszło ratować swoje życie osobiste czy No właśnie, zawodowe. jeżeli chodzi o twoje życie osobiste, to jak wyglądało przechodzenie z tego jednego świata, w którym byłaś przed kryzysem, czyli z tego świata, gdzie spełniałaś się też zawodowo, i im bardziej zagłębiałaś się w ten aktywizm, to ten poprzedni świat się gdzieś za tobą zamykał? No wiesz, z czasem, no na szczęście wiesz, stopniowo, bo jak głównie zawsze pracowałam przez kilkanaście ostatnich lat projektami, tak? To nie była jedna praca w biurze, tylko różne projekty różnej długości, różnej intensywności. Natomiast no, doba ma 24 godziny i nie da się specjalnie na to wpłynąć, więc co tu dużo mówić, tak? Jak były takie bardzo intensywne momenty zajmowania się Białorusią, no to oczywiście tego czasu zostawało mniej na inne rzeczy, no ze szkodą do balansu tak zwanego normalnego życia. Wiesz, ja trochę zawsze mówię, że mnie pionizował zawsze mój syn, bo nigdy nie chciałam być taką, wiesz, matką zombie. Czy się to zupełnie udało, to nie wiem. Ale no taki instynkt patrzenia, nie, jakby po prostu ile czasu poświęcam jemu i czy po prostu siedzę w te telefony. No jeszcze był ten czas pracy w Popchu i zajmowania się alarmówką, chodzenia z telefonami alarmowymi wszędzie non-stop, nieustannie reagowania na to było bardzo ciężkie, bardzo takie też drenujące. No ale dziś jestem tu. Po 4 latach jednak wciąż się tym zajmuję. To tak szybko przeskoczyliśmy, tak? Te 4 lata. Nie wiem, Gosiu, czy uważasz, że to już jest ten moment, żeby
też o takich kilku zdarzeniach, które miały miejsce w przeciągu tych lat 4 powiedzieć. O tym, co po prostu rujnowało Cię maksymalnie, gdzie byłaś ofiarą stalkingu, No gdzie musiałaś nawet prosić prokuraturę o pomoc, gdzie nawet ludzie ze środowiska, czasami aktywistycznego, nazywali Ciebie agentką białoruskiego KGB, gdzie ja dostawałam telefony zakazujące kontaktów z Wami ze środowiska aktywistycznego. Gdzie oprócz tego, o czym powiedziałem, też ta druga strona, białoruska, ma Ciebie, zresztą podobnie jak mnie, za polskiego agenta, za współpracownika polskich służb i za tych inicjatorów tego kryzysu humanitarnego, bo niestety też i takie opinie z tej drugiej strony granicy się pojawiły. Wiesz, no tak, można, znaczy to, wiesz, no to są ważne rzeczy. Może zacznę od takiej myśli trochę z boku, że wiesz co, ja zauważam w czasie tych 4 lat, jak się leczę ze strachu. Na początku tego lęku było bardzo, bardzo dużo. Że w ogóle nie możemy powiedzieć, że robimy coś na Białorusi, bo spotka nas jakaś sroga kara, nie? Po prostu, że ABW stoi pod domem i w 15 minut zostaniemy wywleczone. Nie? Ale takie były myśli. Tego strachu we wszystkich organizacjach było bardzo dużo o wszystko, ale z czasem to minęło. I mi na przykład bardzo pomogło taki moment, jak zaczęłam mówić publicznie, używając własnej twarzy i własnego nazwiska. Bardzo mi to pomogło sobie poukładać w głowie. Natomiast wiesz, no później jakby rzeczywiście było też tak, że do dziś podobno to gdzieś w jakiejś formie żyje, że wobec nas, przez to, że nie tylko właśnie robiłyśmy i jeszcze mówimy o tym, że robimy coś na Białorusi, krążyło dużo bardzo dziwacznych jakichś opinii, też lęków, że nie należy z nami wchodzić w żadne afiliacje, ani w żadne wspólne działania, bo Bóg jeden wie, kim my jesteśmy i na pewno mamy jakieś po prostu straszne powiązania. W większości to minęło, myślę sobie, że też bardzo dużą rolę w tym odegrały duże, zdrowe na umyśle organizacje. Przepraszam, że to tak powiem wprost, nie? No, ale jeżeli na przykład UNHCR czy jakieś inne tego rodzaju organizacje są w stanie z nami współpracować i w ogóle mają swoje agendy na Białorusi, tak? I nikt ich publicznie nie posądza o to, że są na pasku KGB, że to jakby też może pokazało, że kurczę, można komuś kupować mleko i pieluszki i czym to się różni, nie? Tylko teren jest trudniejszy. Ale wiesz, druga rzecz, która mi bardzo pomaga, to jest to, że mi właściwie wszystko jedno, co ludzie o mnie myślą. Jakby niedużo mam potrzebę w ogóle akceptacji, zwłaszcza ze strony ludzi, których nie znam albo jakąś marginalną rolę w moim życiu odgrywają, więc mi jest troszeczkę wszystko jedno, co tam kto o nas mówi. Ale oczywiście nie było to jakoś bardzo pomocne, tak? Z czasem wokół nas się jakby rosła taka grupa wspierających nas osób, wierzących, że to, co robimy, jest uczciwe, że realnie niesiemy jakąś pomoc, ktoś, kto nie podważał, tylko wspierał, tak jak ty. Te etapy były różne i szczerze mówiąc, to co, jeśli chodzi o obciążenie, tak, o obciążenie mnie samej, no to najsilniejszym wydarzeniem, czy jakby czasem było to, kiedy byłam ofiarą stalkingu.
To trwało 1,5 roku. I myślę sobie, że miało na mnie większy wpływ niż te 4 lata Białorusi i tej po prostu żywej, napierającej z każdej strony ludzkiej rozpaczy. Ogólnie co możemy powiedzieć o tej sytuacji? Nie wiem, już chyba nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły. Ale to podkreślmy, że miało bezpośredni związek też i z tym kryzysem humanitarnym. I z reakcją środowiska, bo do tego jakby to też tego dotknąłeś, że no tak, różne osoby zajmujące się pomocą. Myślę sobie, że to jest w ogóle we wszystkich takich bazujących na empatii i na wielkich emocjach środowiskach. Kiedyś pomagałam w adopcjach psów i to było to samo, nie? Że po prostu jednak jest taki sort ludzi, których pomoc przyciąga i oni są też zdolni do bardzo różnych rzeczy, tak? Też takich destruktywnych i agresywnych i fakt, że po prostu osoby ze środowiska były w stanie jeszcze po prostu jakoś żerować na tej sytuacji stalkingu, jeszcze coś tam rozgrywać, jeszcze coś. To było bardzo trudne i też widzów i słuchaczy proszę o wyrozumiałość, że tego tematu może nie będziemy tak ciągnęli ze szczegółami. Przepraszam, jeżeli może też i sam naprowadziłem na ten temat, na ten wątek, tylko tak rozmawiając z Tobą i chcąc przedstawić Ciebie nie tylko jako tę ratowniczkę z Hope and Humanity, ale jako Małgorzatę Rycharską, która miała swoje życie i która to, co robiła i robi w Hope and Humanity, było i jest okupione olbrzymim też często cierpieniem emocjonalnym. No a ta historia z tym stalkingiem, wiem, że Ciebie po prostu wykończyła maksymalnie, tak jak mówisz, nawet bardziej niż to, co dzieje się chociażby w Twoim telefonie i co emocjonalnie musisz znosić, kontaktując się z ludźmi w totalnej rozpaczy, ale którzy wcale nie życzą Ci źle. No tak. Oni po prostu chcą pomocy, a tutaj, wiesz, no różnica jest taka, że telefon mimo wszystko mogę wyciszyć, zresztą on jest permanentnie wyciszony, mimo że tam cały czas ktoś pisze i coś tam się dzieje. Telefon mogę wyciszyć, odłożyć, natomiast w tamtej sytuacji nie, wiesz, ja uciekłam z domu w pewnym momencie, ponieważ stalker wchodził mi do domu, więc nie było się gdzie schować. Teraz, jeżeli ktoś słyszy w tle dźwięki skocznej muzyki, no to wyjaśniamy, że jesteśmy w Białej Podlaskiej i też nieprzypadkowo, bo do tego też wątku mieliśmy zmierzać i siedzimy w takim parku niedaleko od dworca, a obok dworca też jest niedaleko ośrodek dla cudzoziemców, gdzie są ludzie, którym udzieliłaś pomocy i dzisiaj się z nimi spotkasz. No i w tym parku toczy się życie. Toczy się życie. Toczy się życie. Pan raduje się muzyką, życiem, dzieli się tym z innymi, z nami również. Więc... Dzień dobry, Michał jestem. Dzień dobry, Gośka. Jak? Gośka. Michał. Cześć Michał, Piotrek. Piotrek. Jak? Piotrek. Michał. Miło poznać, Michał. Okay. Ja pierdolę, tu więcej murzynów niż białych. Też i taka Polska jest. Zdawałoby się trochę sympatyczna, przyjemna, ale jak się schodzi na ten temat, no to bywa różnie. To tylko powiedzmy w tym momencie jeszcze raz naszym widzom i słuchaczom, dlaczego nagrywamy tę rozmowę w Białej Podlaskiej. W takim pięknym otoczeniu przyrody. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, żeby spotkać się z osobami, którym pomogłyśmy jako Hope złożyć wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce na jednym, jedynym otwartym przejściu Brześć-Terespol. I one są w otwartym ośrodku tutaj. Z niektórymi z nich znamy się długie miesiące, ponad pół roku, więc czuję rodzaj ekscytacji i wzruszenia. To na pewno będzie. To nie jest moje pierwsze spotkanie, bo od czasu do czasu tutaj przyjeżdżam albo przyjeżdżamy z Zosią.
I to są zawsze takie ogromne wzruszenia. I też bardzo trudne dla mnie sytuacje wyrażania wdzięczności. Jest z tym bardzo, bardzo niełatwo. Nie potrafię tego robić, ale sobie myślę i sobie to układam w głowie, że kurczę, warto się zobaczyć. Nie? W sensie nie zabronię tym osobom czuć wdzięczności, więc jakoś sobie z tym poradzę, skoro sobie radziłam z innymi stresami. Więc teraz na moment przerwiemy naszą rozmowę, ale widzowie zobaczą to Twoje spotkanie z ludźmi, których uratowałaś, a później mam nadzieję, że jeszcze znajdzie się chwila, żeby to wszystko podsumować i jakoś spuentować. Zosia, będziemy Cię filmować, czy Ty go chcesz, czy nie. Zobacz. Okej, pokazuję po kolei. Merci, merci, madame. Merci. Ah, merci. Léo. Spotkaliśmy się z grupą całkiem niemałą osób, które w ostatnim czasie przeszły przez Tiraspol z naszą pomocą. Wzruszające to jest bardzo, zawsze. Nie jest to pierwszy raz, kiedy tutaj przyjeżdżam. Spotkać, zobaczyć na żywo, powitać osoby, które znamy czasem bardzo, bardzo długo, ale tylko w sposób wirtualny. Więc dzisiaj te mamy z dziećmi. Jedna urodziła kilka dni temu w Polsce z córeczką o imieniu Zosia, dziewczyny w ciąży, osoby bardzo chore po wypadkach i z różnymi poważnymi schorzeniami. Dużo wzruszeń. Ja jestem na to w pewien sposób może nieprzygotowana, co ten scenariusz jest, tych spotkań jest zawsze podobny. Na początku jest płacz, najczęściej. Przytulanie się i płacz. I taki płacz ulgi. Czasem to jest taki płacz tego całego ciężaru, tych miesięcy strachu i dramatu. Potem zaczyna się robić spokojniej, radośniej. Cały rytuał robienia sobie wspólnych zdjęć jest też bardzo ważny. No, bardzo dzisiaj mnie wzruszały te dzieciaczki, bo jest aż 4 tutaj maluchów. I też, no, pomijając
malutką Zosię, która nie doświadczyła świadomie Białorusi, to te pozostałe dzieci były bardzo długo na Białorusi. Bardzo długo. Też byli tutaj ludzie w tej grupie, którzy próbowali dostać się do Polski przez las i którzy w tym lesie przeżyli bardzo wiele. Tak jak chociażby Kameruńczyk, który stracił część palców u stóp. Tak, przy czym on te palce stracił z powodu granicy łotewskiej. On był na granicy łotewskiej, Tak. ale byli też ci, którzy byli Somalijczycy, na tak. granicy polsko-białoruskiej i byli bici przez wszystkich. No i ta dziewczyna, która korzystać musi z wózka inwalidzkiego, Ona z spadła Erytrei. tak, ona spadła z płotu po polskiej stronie i złamała kręgosłup. I z tym złamanym kręgosłupem została wypchnięta na białoruską stronę. Nie wiem, czy ty pamiętasz, bo to była końcówka 2024 roku i były takie nawet filmiki. Ludzie robili z jej grupy filmiki, żeby prosić o pomoc. Ona wyglądała, jakby zaraz miała umrzeć i się lała krew z ust, z uszu. Traciła przytomność tam. To jest cud, że ona żyje. I w takim stanie była wyrzucona. Tak. To jest niewyobrażalne. To jest niewyobrażalne. Ile ci ludzie musieli przejść cierpień, żeby być w tej Polsce. No i co? Ci, którzy będą mogli zobaczyć to w tym wideo, jak ci ludzie wyglądają, jak są wdzięczni, jak przeżywają to wszystko, to co? Trzeba się ich bać? To są ci, którymi tak Bąkiewicz i reszta faszystów i rasistów straszyła Polskę i narażała tych ludzi na tak niewyobrażalne cierpienie. Ludzi, którzy uciekli od wojny, gdzie po prostu ten starszy pan, on spędził ponad 20 lat w Jemenie, gdzie wiadomo, co w tym się Jemenie dzieje, jaka jest rzeź. A my tych ludzi skazujemy jeszcze na kolejne cierpienie w polskich lasach. To jest po prostu, to jest niewyobrażalne. Wiesz. Oni wszyscy próbowali gdzieś się dostać, wiesz, jeszcze przez długi czas. Nikt nie wiedział, że w ogóle istnieje coś takiego jak przejście przez przejście. To tylko polscy patrioci wiedzieli i odsyłali wszystkich. Natomiast prawda była taka, że nikt nie wiedział. Dlatego jeżeli ktoś chciał się ratować przed deportacją, oni to dzisiaj też mówili. Właściwie w każdym tygodniu są informacje o Somalijczykach, Sudańczykach, Erytrejczykach, Etiopczykach wyaresztowanych i wysłanych przez Białoruś siłowo do kraju pochodzenia. To jest to największe nieszczęście, ten największy strach, który wszystkie te osoby mają, że zostaną, że cały ten wysiłek, który przeszły, że całe to cierpienie, którego doświadczyli, że te wszystkie próby, że to wszystko, co przeżyli, pójdzie na marne. I wylądują z powrotem w jakimś kraju wojny reżimowym, ze zniszczonym życiem, ze zniszczonym zdrowiem. Wiesz, Luam jest tutaj, ale dziewczynę inną, której próbowałyśmy pomóc, która została w maju wypchnięta, w zeszłego roku, w maju wypchnięta w Terespolu, ona została, nawet bez wózka, chociaż jest niepełnosprawna, odesłana do Somalii. Niepełnosprawna dziewczyna, która mało nie umarła na granicy. I tak się, wiesz, to możemy sobie tutaj siedzieć i myśleć sobie, że w ogóle to nie jest nasza sprawa, ale to są złamane życia. Tych ludzi deportowanych, wiesz, do jakichś masakr, niebezpieczeństw, gdzieś po prostu. I to kolejne osoby, które znamy, piszą, że się gdzieś ukrywają w kościele, kurczę, w jakimś właśnie w Kamerunie, jakiś polityczny uchodźca, że ktoś tam jest uciekł z Somalii do Kenii, ale nadal nie ma leczenia i nie ma papierów i nie ma co i raz dostajemy takie prośby o pomoc z Afganistanu, z Jemenu, z Syrii. I myślę, gościu, tak pytając zawsze, czy ciebie, czy też innych aktywistów o to, jak sobie radzą, to być może, nie wiem, ta rozmowa i ten przykład, który tutaj zarejestrowaliśmy, spotkania z ludźmi z granicy, którzy już są w Polsce i ta świadomość, że to są tacy sami ludzie jak my, że
tak samo cierpią i tyle musieli przejść zła, żeby gdzieś się dostać, nawet do takiego ośrodka otwartego czy zamkniętego w Polsce, z nadzieją, że nawet w tym życiu dorosłym, no, niektórzy w tym bardzo dorosłym, będą chcieli na nowo rozpoczynać jakiś etap w swoim życiu. I ta świadomość tego, co nasze państwo robi tym ludziom, żeby ostatecznie nawet te kilkaset osób gdzieś przyjąć i dać im szansę, przez co wcześniej muszą ci ludzie przejść, że to jest ten czynnik, który nas po prostu wyłącza, spala. Ta świadomość, ta bezradność, co my tym ludziom robimy jako państwo, jako system. I wiesz, te osoby bez naszego wsparcia, ja nie chcę tutaj wyolbrzymiać, ale taka jest prawda, one nie miałyby szans w Tiraspolu. One nie miałyby szans. Nawet z naszym wsparciem są wyrzuceni. Tak, niektórzy przecież byli kilkakrotnie zawracani. Tak. Kameruńczyk. Tak, Kameruńczyk, starszy pan z Somalii, on był wypychany 3 razy. Z Terespola. Tak, 2 razy w marcu, a teraz, zanim się udało, też był raz wypchnięty, dopiero wszedł. Wszystkie małe dzieci były wypychane. Wszystkie malutkie dzieci były wypychane oprócz teraz. tego dziecka, które się gdzieś tutaj urodziło? Tak, oprócz tego mama, no bo mama była w ciąży wtedy, ale te wszystkie dzieci, te 2 dziewczynki i chłopiec, najstarsze ma 11 miesięcy. Te mamy z tymi dziećmi przychodziły na przejście w Terespolu i prosiły o tak, ochronę i one były w Polsce. zawracane. Bo dziecko, Kajden, maluszek, ma 3 miesiące. I to nie jest według Straży Granicznej, czytaj państwa polskiego, osoba wrażliwa ze względu na wiek. 3-miesięczne niemowlę. Macieju Duszczyku, hańba ci, wstydź się. Wstydź się, bo wystąpiłeś przeciwko takim dzieciakom, takim matkom. I przed nimi straszyłeś Polaków i mówiłeś, że odbieramy prawa tylko migrantom, nie Polakom. Odbierałeś prawa też tym ludziom, których ostatecznie udało się do Polski przyjąć, ale dlaczego musieli przechodzić przez takie cierpienie? Dlaczego musieli być odrzucani wcześniej z granicy? Wstydźcie się wy wszyscy politycy, wszyscy, którzy tak jak Maciej Duszczyk, niby dbając o bezpieczeństwo naszego kraju, wymierzyli ostrza, te prawne i nie tylko, i służbowe, przeciwko takim dzieciakom też. Mówiliście, że nie ma dzieci. Naprawdę to jest przerażające, to jest przerażające. Znaczy, ja jestem bardzo wdzięczny, Gosiu, że mogłem w ogóle tutaj być z Tobą i przyjechać i towarzyszyć i w ogóle. Trochę jak za każdym razem, jak coś tam gdzieś mówiłem, to łzy z oczu, z nosa leciało i też teraz, nawet w tym, co teraz mówię, to do mnie wraca ten poziom zaangażowania z tych poprzednich lat, ze spotkań z takimi ludźmi w lesie, bo też i tutaj przyjeżdżaliśmy, przywoziliśmy do tego ośrodka cudzoziemców, którzy byli w procedurach. To jest po prostu, no niby wszystko fajnie, trawa zielona, bomby nad nami nie latają, ale to wewnętrznie robi olbrzymie pustki. I poprzedni wątek skończyliśmy na spotkaniu z miejscowym Michałem, który zdawałoby się wobec nas taki był przyjemny i sympatyczny, ale gdy schodził sam na tematy uchodźcze, stawał się rasistą. I taką mamy chyba Polskę taką. Wiesz, tutaj zdarzało mi się, wiesz, no te osoby, które są w Polsce, czasem dzwonią do mnie, do Zosi, wiesz, w jakiejś nagłej sytuacji, a to nie wiem, pomylili pociąg, a to policja ich zatrzymała na ulicy. Natomiast na przykład z Białej Podlaskiej ja odbierałam telefony z prośbą o interwencję, ponieważ pod sklepem spożywczym stali obrońcy polskiej białości, tak? I ludzie, którzy poszli po zakupy po prostu do spożywczaka, bali się wyjść. Bali się wyjść. Tak jak w Czerwonym Borze, Tak. gdzie te takie pogromowe Tak. spędy właśnie zaczęły się od tego, że ludzie, cudzoziemcy z ośrodka musieli przejść kilka kilometrów do sklepu po zakupy. Ktoś im zrobił po drodze zdjęcie, opublikował w internecie. Brylował w tym pisowski radny.
Ale to też były część, nie wszystkie te osoby, ale to były nasze osoby z Terespola, te zaatakowane. I wiesz, tak, w Czerwonym Boże. W Czerwonym Boże też. W Czerwonym Boże. I wiesz, Czyli ludzie... piekło się nie kończy tylko na tej granicy. I tak naprawdę sytuacja, wiesz, teraz wygląda tak, że ktokolwiek, kto ma ciemną skórę, już dostał łatkę nielegalnego imigranta. Nie? I tylko dlatego, że jest czarny, to jest rasizm w czystej postaci. Więc to, Gosiu, dlatego tak się włączasz i starasz się czasami tak bardziej na chłodno podchodzić do tych kolejnych zgłoszeń, chociaż pewnie nie przyszło Ci łatwo wyciszyć telefon raz na jakiś czas. Przecież z tymi telefonami spało się przy uchu. Tak. Czujnie, żeby na każde wezwanie gdzieś odpowiedzieć. Wiesz, teraz nie dostajemy już takich zgłoszeń z lasu, jak dostawałyśmy z Białorusi też kiedyś z Zosią i też próbowałyśmy ratować ludzi i pomagać im jakoś. No, teraz tak naprawdę wszyscy chcą od nas tylko jednego. I to nie jest nagła sytuacja, więc nie mam takiego poczucia, że jeżeli nie odpowiem komuś, to ta osoba, wiesz, straci zdrowie lub życie z powodu niepodjęcia interwencji natychmiastowej. Natomiast no, prawda jest taka, że przy tej naszej skali minimalnej, to jest kropla w morzu potrzeb, to co zrobiłyśmy, chociaż jest to dużo osób, grupa, ale w skali potrzeb to jest kropla w morzu. I nigdy tego nie będzie jakoś, wiesz, o rząd wielkości, czy jakby nigdy tego nie będzie więcej, no bo warunki, nawet ja już nie mówię o tym, o czym mówiłam wcześniej, że jesteśmy 2 wolontariuszkami, ale nawet gdybyśmy były 10 wolontariuszkami, to warunki niesienia akurat tej pomocy są takie, że po prostu nie da się tego robić więcej, bo jest tak wiele przeszkód, tak wiele trudności, tak wiele zmiennych, tak wiele rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, żeby to w ogóle mogło być możliwe, że po prostu nie ma szans na to. Wiesz, no nawet wiesz, piszą kolejne ciężarne, piszą kolejne matki z dziećmi i im też wszystkim nie pomożemy. Chociaż to powinien być priorytet. No, dla mnie to jest, wiesz, jak sobie myślę, jak przyjęłyśmy pewne zasady, że dzieci nie mogą rodzić się na Białorusi, no bo wtedy mogą zostać odebrane, może się stać naprawdę wielka krzywda. Dzieci nie powinny wychowywać się w ukryciu na Białorusi. Każde z tych dzieci, które jest uchodźczych na Białorusi, powinno dostać pomoc, ale my tego nie będziemy w stanie nigdy zrobić, więc możemy tylko próbować, wiesz. Ja mam taki rodzaj spokoju wobec tego, co za dużo powiedziane. Ja już, wiesz, trochę mówiłam, że niewiele czuję, no bo to jest taka reakcja wypalenia, no nie wiem, może taki, wiesz, jednocześnie w połączeniu z czarnym humorem, taki po prostu syndrom ratownika karetki po 30 latach, nie? W pewnym momencie już co możesz zrobić? I jak czasem myślę, że wiesz, jakby potrafię to sobie zracjonalizować, że no okej, jakby nigdy nawet nie próbowałam chcieć uratować całego świata. Mogę tylko robić te małe kroki w postaci pojedynczych żyć, czyli ludzi poszczególnych, jeden za drugim, na tyle, na ile potrafię, na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile mamy zasobów i możliwości. No. Chociaż, jak widziałeś, każda z tych osób prosi o kolejne osoby i w ogóle myślę sobie, że nikt niespecjalnie daje nam prawo do takiej wizji, że kiedyś skończymy. Ale masz jakieś poczucie dumy, satysfakcję po takich spotkaniach? Masz, nie wiem, dodatkową energię do działania, kiedy widzisz po prostu bezpośrednio tych ludzi? No jest to wielkie wzruszenie. Wielkie. Cieszę się, wiesz, no cieszę się po prostu, zwłaszcza z tych takich czekających najdłużej. Prawie rok, tych, co wielokrotnie byli wypychani, więc no, radość.
Po raz pierwszy się spotkaliście w realu, ale wyglądało to, jakbyście się znali od dawna, nie? Bo z każdą z tych osób rozmawiamy bardzo długo. To nie są przypadkowe osoby, a przez to, że muszą tak bardzo długo czekać, to tych kontaktów, próśb, rozmów jest bardzo, bardzo dużo. Głównie w pewnym momencie one już wyglądają tak, że ludzie proszą, a my mówimy, musisz jeszcze czekać, jeszcze nie mamy możliwości, jeszcze musisz czekać i tak cały czas, ale wiesz, to są miesiące i z niektórymi osobami rozmawiamy więcej albo głębiej no i tak się cieszę, wiesz, no bo dopóki oni są tam w pułapce i są w tej takiej sytuacji no nieustannego proszenia nas o coś, nie? Takiej zależności ciężkiej. I są jeszcze tacy smutni. To, co ci mówiłam na początku, że przychodzą i się uśmiechają i jak tu poznać człowieka? Przecież on się nigdy nie uśmiechał wcześniej w mojej wyobrażeniu. Natomiast tu już są, no już są w jakimś innym miejscu życia, więc jeżeli z czegoś jest satysfakcja, to jest to ja mam taką satysfakcję, że pomimo takiego poziomu trudności, pomimo zawieszenia prawa do azylu, blokady Terespola, wszystkich tych działań politycznych, polityków dowolnej strony, rozmaitych sposobów, które służby, Straż Graniczna i wszyscy po kolei stosują, żeby ci ludzie nie wchodzili do Polski, żeby się tutaj po prostu nikt w naszym białym, katolickim kraju inny nie pojawił, że udało nam się te 300 kilkadziesiąt osób, 45 osób od czasu zawieszenia prawa do azylu, udało nam się pomóc, tak, że już teraz nigdy nie będą w tak złej sytuacji, w jakiej byli. Bałaś się tego przyjazdu? Bo mnie to jednak dużo kosztuje. Wiesz co, ja bardzo nie lubię tutaj przyjeżdżać sama, bardzo bym nie chciała. Jestem dość odporna na stres różnego rodzaju, natomiast bycie jakimś centrum po prostu tej spływającej wdzięczności jest dla mnie trudne. Ja w ogóle nie radzę sobie z ludzką wdzięcznością. Jestem, wiesz, osobą zadaniową, która wykonuje, tam układa sobie plan, przeprowadza ten plan, jest w stanie ustać presję czy nerwy, ale jak przychodzi co do czego i zaczynają się te podziękowania i wdzięczność, to nie jest mi najłatwiej. Dziękuję, Jagosiu, że byłem też tutaj razem z Tobą, że mogłem zobaczyć też efekt no, Twojego miłosierdzia i no, też takiego poświęcenia i że mogłem poznać tych ludzi. Też mogłem się z nimi uścisnąć. No, dla mnie to było bardzo ważne też. Dziękuję, Gosiu, są fantastyczni, prawda? Tak. I Zosi dziękujemy. Właśnie. I Dawidowi, i Markowi też. I wszystkim tym, którzy przyłożyli rękę do pomocy tym ludziom. Dziękuję, Ja też Gosiu. bardzo dziękuję i dzięki, że ze mną przyjechałeś. Dzięki, Gosiu. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia. Dziennikarskie śledztwa, przygotowywanie rozmów, podcastów, reportaży, relacji, programów na żywo. To zajęcie jest bardzo czasochłonne, a także kosztowne. Mogę jednak to robić, mogę weryfikować informacje, docierać do źródeł, mogę poświęcać w 100% swój czas na publikowanie wiarygodnych materiałów, na które powołują się później także ogólnopolskie, a czasami nawet międzynarodowe media. To wszystko mogę robić tylko i wyłącznie dzięki wsparciu moich patronek i patronów, którzy są ze mną nieprzerwanie. Oczywiście nie jest to wsparcie dane raz na zawsze. Zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego apeluję do tych, którzy jeszcze nie dołączyli do tego grona. Jeżeli cenicie moją pracę, jeżeli ufacie w to, co robię, odwiedźcie stronę patronite.pl/Czaban robi raban i dołączcie, jeżeli jesteście w stanie, do grona moich patronów.
Możecie również wspierać mnie jednorazowo na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Za takie wsparcie również jestem Wam niezmiernie wdzięczny. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammarraj. Do grona moich patronów należą Izabella Lisek, Bartosz Talenczuk, Maciej Wiszowaty, Małgorzata Helon, Beata Rowińska, Maria Roeskę, Katarzyna Batko-Toluc, Robert Gola, Bartosz Wsuł, Zosia Kwiecień, Sławek Stocki, Małgorzata Grzankowska, Grzegorz Zadrożny, Maciej Hanzlewicz-Wacławek, Alan Matuszczak, Seweryn Bajko, Jolanta Tomczak, Jakub Bielikowski, Dzitka Halama, Natalia Nowacka, Katarzyna Klimczak-Pękosz, Alicja Matuszak, Katarzyna Kopiec, Izabela Lisek, Aleksandra Szypowska, Hanna Olechnowicz, Maciej Witkowski, Filip Wozowicz, Eliza Olek-Melita, Małgorzata Majewska, Magda Zielińska, Ewa Schmidt-Mendoza, Jerzy Matejko, Paweł Jastrzębski, Patrycja Ślosarczyk-Zenker, Bartosz Kuźmiński, Dariusz Szary, Daniel Żamojduk, Katarzyna Skakki, Tomasz Urban, Staszek Wasilkowski, Ania Ramut, Ewa Szymańska, Małgorzata Wróblewska, Anna Papież, Michał Grech, Magdalena Falkowska, Anna Masłowiec, Miłosz Krawiecki, Iza Tarasewicz, Stanisław Choeft, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Urszula Kołodziejczak, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Barbara Majewska, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Jan Kaliszewski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Anna Guzek, Olga Hajda, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Jakub Górnicki, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Paweł Pacyński, Arwo Pole, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Anna Godlewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Bożena Nowak, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Krystyna Kozioł, Hanna Szlezak, Jacek i Anna Czernuszenko, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Dawid Weisbrot, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Barbal, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Małgorzata Maj, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Marek i Magda z Torunia, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Katarzyna Sztoprutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach subpi.pl i Buy Coffee wsparli mnie Cyryl Eder, Elżbieta Kubicka, Magdalena Bakalczuk, Genowefa Nowak, Dawid, Alena Rzepka, Joanna Wasilewska, Daniel Smalej, Katarzyna Matuszewska, Agnieszka Łokaj, Agnieszka Adamkowska, Przemysław Majoch,
Agata Cimoch, Marita Adamska, Darek Kosiba, Karolina Kuzema, Asia Cyłuńczyk, Anna Artemiuk, Dorota Bogdan, Renata Zaręba, Andrzej Leder, Hanna Klerkowska, Magdalena Gaszyńska-Nowak, Katarzyna Dobrowolska, Ewa Mrozowicz, Agnieszka Krzywaźnia, Agnieszka Wrzaskowska, Maria Gawrońska, Joanna Wasilewska, Beata Kuźniewska, Aleksandra Błońska, Łucja Langstrump, Monika Chry, Hanna Rzadkosz-Florkowska i Magdalena Poremska. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania.